Miałem około, myślę, że 800 spotkanie z autorem albo lectures, wykłady, ale teraz i tutaj jest najpiękniejsze miejsce I've ever been. It was a long way until we met in Piosenka. To była długa droga do momentu, jak żeśmy się spotkali w Piosenka. And I have to start in my childhood. Muszę zacząć od dzieciństwa. But don't worry, I make a long story short. Ale nie martwcie się, z długiej opowieści zrobię krótko. Kiedy byłem małym chłopcem, this song I know thanks to Tadeusz Nalepa. Kiedy byłem małym chłopcem. Tak, słuchałeś bluesa. Ja bardzo lubię specjalnie Tadeusz Nalepa, Breakout i tak dalej. When I was a young boy, I discovered in the passport of my father place of birth, Kraków. Czyli kiedy byłem małym chłopcem, odkryłem w paszporcie mojego ojca, że jego miejsce urodzenia to Kraków. And I asked him, Kraków, where is Kraków? I spytałem go, gdzie jest ten Kraków? And he said, in Poland. Powiedział, w Polsce. And I asked him, why you were born in Kraków? Dlaczego, spytałem się, tam urodziłeś? W Polsce. And he said, because my parents were there. I on powiedział, dlatego, że moi rodzice tam byli. I dlatego, nie wiem, don't ask me. A dlaczego? Nie pytajcie, nie wiem po prostu. And because my father could not know anything, he was an orphan. Bo mój ojciec nie mógł wiedzieć o tym wiele, nie był tam często. His father, my grandfather, died in February 45. Bo mój ojciec zmarł, znaczy ojciec mojego ojca, czyli dziadek zmarł w lutym 45. And his mother in November 45. A jego, czyli moja babcia w listopadzie 45. So my brother and my father and 5 brothers and sisters were without parents. Czyli moja piątka rodzeństwa, piątka rodzeństwa ojca byli sierotami bez rodziców po wojnie. And my father was taken to foster parents in Germany. Aha, i mój ojciec był po prostu wzięty do zastępczej rodziny w Niemczech. But he didn't know why he came to this little village in the western of Germany. I nie miał pojęcia, dlaczego znalazł się w tej małej wiosce w zachodnich Niemczech. Always when I asked why, there came no answers. I jak tylko spytałem dlaczego, nie było odpowiedzi. But somehow Kraków became for me a kind of mythos. Ale w jakimś sensie Kraków pozostał dla mnie mitem. Like Samarkand or Timbuktu or Machu Picchu, some place far away, a place of longing and jakieś miejsce dalekie, miejsce tęsknoty. And I always wanted to go to Kraków to see the city. I zawsze chciałem zobaczyć to miasto. And in 1989, w 89, I went there the first po time raz pierwszy tam przyjechałem. with my father. Z ojcem. And as you see, it was not the last time. Jak widzicie, to nie był ostatni raz. So, always when I asked questions, no answers. Zawsze jak stawiałem pytanie, nie było odpowiedzi. And when I was about 14, 15, I connected the place of birth, Kraków, with the Shoah, Holocaust. Dopiero jak miałem 14-15 lat, powiązałem te miejsca Kraków i Oświęcim, Auschwitz. And the 2 older sisters of my father were born in Lublin. A 2 starsze siostry mojego ojca urodziły się w Lublinie. And in Lublin był obóz koncentracyjny Majdanek. Tam, gdzie tak. So then I again started to ask questions. I wtedy znowu zacząłem stawiać pytania. And again no answers. I znowu już nie ma odpowiedzi. There were still alive in that time 2 sisters of my grandma. W tym czasie jeszcze żyły 2 siostry mojej babci. The only answer, oh,
tak dawno temu, we remember nothing. Beautiful weather today, or what do you think? To było tak dawno temu, dzisiaj mamy ładną pogodę, o niczym więcej nie rozmawiamy. But I always wanted to know. Ale zawsze chciałem wiedzieć. So, 89, my father and me came the first time to Kraków. Czyli jesteśmy w 89 roku, przyjeżdżamy z ojcem po raz pierwszy do Krakowa. We found the house where he was born. Odnajdujemy dom, w którym się urodził. In ulica Kościelna. But we had no courage just to ring the bell and to ask someone living in that house. Ale nie mamy odwagi, żeby zadzwonić i odwiedzić tych ludzi, którzy dzisiaj tam żyją. But I fall in love with Kraków, the city. Ale zakochałem się w Krakowie. This came later. To przyszło później. And so every year I came to Kraków in the summer to celebrate my birthday there. Każdego roku potem przyjeżdżałem do Krakowa latem świętować swoje urodziny. And also I'm a journalist to write articles about Kraków. A ponieważ jestem dziennikarzem, to pisałem artykuły o Krakowie. And 10 years later, in November 1999, I 10 lat później, w listopadzie 1999, I came to Kraków to write an article about Jewish life in the past and in the present time. Przyjechałem do Krakowa, żeby napisać artykuł o żydowskim życiu w przeszłości i dzisiaj w Krakowie. I was in Kazimierz. Byłem na Kazimierzu. And it was a very foggy, rainy, cold November day. Czyli bardzo mglisty, deszczowy, listopadowy dzień. So I was searching for a place without rain. Szukałem jakiegoś miejsca, gdzie nie pada. And I stopped by in front of the old Remu synagogue. I odnalazłem się przy wejściu do synagogi Remu na Kazimierzu. And I went inside. Wszedłem do środka. And then I saw a man standing there, black clothes, black hat, white long broda. I ten mężczyzna był w czarnej sukmanie z kipą na głowie i z dużą siwą brodą. And once I learned the Old Hebrew, so I could understand what he was saying. I kiedyś nauczyłem się starożytnego hebrajskiego i mogłem zrozumieć, co on mówi. Because the Jews mostly pray with the voice. Ponieważ zawsze Żydzi, zwykle modlą się mówiąc na głos modlitwę. And I heard Yitgadal, Yitgadash i tak dalej. And he was saying Kaddish. Mówił Kaddish. The prayer for the dead people. Tak, modlitwę zmarłych. So I said to myself, oh great, this fits perfectly for your story. Co powiedziałem, no to znakomicie pasuje do twojej historii. So I waited until he finished, and when he went out, I stopped him and asked him, "Sir, may I ask you some questions?" I poczekałem, aż skończy modlitwę i jak wyszedł, podszedłem do niego, żeby zadać mu kilka pytań. I introduced myself as a journalist from Germany. Przedstawiłem się jako dziennikarz z Niemiec. And he said, "Of course." Oczywiście, Oczywiście, tak. But he only said three things. Ale powiedział tylko 3 rzeczy. First, that he lived in London. Że żyje w Londynie. That he came every year in November to Kraków. Że każdego roku w listopadzie przyjeżdża do Krakowa. And why? Dlaczego? To remember his parents. Żeby wspominać swoich rodziców. And with this gest he showed what happened to them. I tym gestem pokazał, co się z nimi stało. They were burned in the fire, they were killed by the Nazis. Że byli spaleni przez nazistów. And then he started asking questions to me. I wtedy zaczął stawiać pytania do mnie. Why do you want to make an interview with me? Dlaczego chcesz robić ten wywiad ze mną? Why do you want to write about Jewish life? Dlaczego chcesz pisać o żydowskim życiu? Why about Jewish life in Kraków? Dlaczego o tym żydowskim życiu w Krakowie? Why are you interested in Judaism? Dlaczego interesujesz się judaizmem? I said, I don't know. I learned Hebrew, I lived in Jerusalem. All my life I was interested. Ja powiedziałem, nie wiem dokładnie, ale nauczyłem się hebrajskiego, mieszkałem jakiś czas w Jerozolimie i całe życie się tym interesuję. But you could be interested in Hinduism, in Buddhism, why in Judaism? Ale ty mógłbyś się interesować hinduizmem, buddyzmem, dlaczego właśnie judaizmem? Nie wiem.
And then he asked me, when was your grandfather born? I wtedy spytał mnie, kiedy mój dziadek się urodził. And I said 1917 in Graz in Austria. Powiedziałem, że w 1917 w austriackim Gracu. Aha, your grandfather was a Nazi. Aha, to twój dziadek był nazistą. And I said, yes, but I know nothing about him. He was in SS, but he's held as a taboo within our family. Tak, odpowiedziałem, wiem, słyszałem, że był w SS, ale nic więcej nie wiem, to jest rodzaj tabu w mojej rodzinie. And your father? A twój ojciec? I said 1943. Powiedziałem, urodził się w 1943. A gdzie? W Krakowie. And then he again looked very deeply into my eyes. I wtedy znowu spojrzał głęboko mi w oczy. And he said, I tell you why you are interested in Judaism. Ja ci powiem, dlaczego tak się interesujesz judaizmem. You are interested in Judaism because you feel guilty. Dlatego, że czujesz się winny. Guilty for that what your grandfather did, whatever it was. Winny za to, co uczynili twoi dziadkowie, niezależnie od tego, co to było. And in that very moment I had a kind of, let's say, vision. I w tym momencie miałem rodzaj wizji. I could see my grandfather's face. Mogłem zobaczyć twarz mojego dziadka. I never saw him before. I never saw a photo of him or like that. Nie widziałem go nigdy wcześniej, nawet fotografii nie widziałem jego. And then, yeah, it was very impressive for me. Ale bardzo było przejmujące dla mnie. And then this Jew from London changed the subject and asked me, do you have Jewish roots? I wtedy ten Żyd z Londynu zmienił temat i zapytał, czy ty masz żydowskie korzenie? And I said, no, how can I have with a Nazi as a grandfather? Nie, jakże bym mógł, mając dziadka nazistę. Are you sure? Czy jesteś pewien? And I said, yes. Tak, powiedziałem. And he said, you have Jewish roots, believe me. I on powiedział, ty masz żydowskie korzenie, wierz mi. So, this moment in the synagogue changed my life completely. I ta rozmowa w synagodze Remu zmieniła całkowicie moje życie. And not only my life. Ale nie tylko moje. Now, the lives of a lot of people. Ale życie wielu ludzi. After that meeting, I started to do what I had wanted to do for a long time. I od tego momentu zacząłem robić to, co pragnąłem wielu lat już. To do the research about my grandfather. Zacząć badania na temat mojego dziadka. And about my grandmother. I na temat mojej babci. But in the beginning, no success at all. Ale nie miałem na początku żadnego sukcesu. Again, no answers on my questions. Znowuż nie było odpowiedzi na moje pytania. But about half a year, 1 year later, something happened. Ale coś się wydarzyło po upływie pół roku, całego roku. Again in a synagogue. Znowuż w synagodze. Now in Bonn, in West Germany. W zachodnich Niemczech, Bonn. My first fiction book, novel, was published. Wtedy była opublikowana moja pierwsza powieść. And I was invited for spotkania z autorem to Bonn. Miałem zaproszenie na spotkanie autorskie. And before the beginning, an old lady came to me. Zanim ono się zaczęło, starsza kobieta podeszła do mnie. Asked me if I'm Mr. von Seltmann. Pytała, czy jestem panem Seltmann. And I said yes. And then she said, I read your name in the newspaper, that's the reason why I came. Ona powiedziała, że przeczytałem twoje nazwisko, pana nazwisko w gazecie i to jest powód, dla którego przyszłam. And I said thank you and wanted to go away. Chciałem podziękować i odejść. And then she asked me, do you come from Austria? I wtedy ona mnie zapytała, czy pan pochodzi z Austrii. And I said, I'm not, but my family is from Vienna, from Austria. Nie odpowiedziałem, ale moja rodzina tak, z Wiednia. And then she asked some questions and more. I asked myself, who is this lady? I ona wtedy zaczęła stawiać kolejne pytania i zacząłem myśleć, kim jest ta kobieta.
And then she asked at the end if the name of my father or grandfather was Lothar. I wtedy zapytała, czy imię mojego ojca, czy też mojego dziadka było Lothar. And I said yes. Odpowiedziałem tak. And she, then I went to school with your grandfather. Zatem ja chodziłam do szkoły z twoim dziadkiem. And this old lady was the first one who gave me photos of my grandfather, who gave me letters, and who could also give me the names of other old people being still alive. I to była pierwsza osoba, która pokazała mi fotografie, listy mojego dziadka, a także mogła